No i tak, moi drodzy, następny film na kanale miał być o zaworach magistralowych do systemu podlewania kwiatków na balkonie i do tego nie dojdzie, bo wykończyło mnie to czerwone. To znaczy światło w BMW E70 postanowiło przestać świecić. Te światełko to jest taki ciekawy twór złożony z klasycznych żarówek na stopie, na kierunkowskazach, na przeciwmgielnych oraz z 4 LEDów, które zapalają takie paski. I właśnie te LEDy padły, a że światło ma moduł sterowania tymi LEDami, które znajdują się mniej więcej tutaj. I tu znajduje się ten moduł i jest to umieszczone tak, że modułu nie da się wyciągnąć bez rozwalenia lampy. To lampę w zasadzie pasowałoby wymienić. Ja postanowiłem, że nie będę wymieniał tej lampy, tylko że spróbuję dorwać się do tego modułu, naprawić go i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Komplikacja jest taka, że nie jest to najprawdopodobniej po prostu dioda LED i opornik, ale jakiś prosty układzik ze stabilizacją prądu, który jest w stanie współpracować ze sterowaniem typu PWM, ponieważ przy otwieraniu samochodu, jak widzicie, światło się powoli rozjaśnia, a nie zapala od razu, a przy zamykaniu jest powoli ściemniane. No, tak więc zapraszam do oglądania. No i mamy tutaj już lampę wyjętą z samochodu. W tym miejscu ona już jest wydremelowana, czyli wycięta z tyłu. Cięte było dokładnie w tym miejscu, troszeczkę bliżej tyłu, tak żeby nie naruszyć odbłyśnika, który jest widoczny z zewnątrz przez to czerwone szkło. No i tu w środku mamy takie 4 rureczki, do których LEDy świecą i dają efekt 4 świecących pasków. Jak to wyciąłem, widzicie tutaj, wystają tu 2 przewody. Tymi przewodami jest doprowadzone do LEDów zasilanie. Zielony to jest przewód masowy. Czerwony to jest przewód sygnałowy i na nim mamy albo 0 V, albo pełne 12 V, albo przez chwilę pojawiający się sygnał PWM i przewód jest zapięty do pina w gniazdku. Jak tniecie, to trzeba sobie wziąć odkurzacz i na bieżąco odsysać opiłki, bo jak wam wleci to do środka, do wnętrza lampy, no to niestety, ale będzie katastrofa i będziecie się z tym cały dzień użerać, żeby to stamtąd wydobyć. Tutaj widzicie ten kawałek plastiku, który został wycięty. Są tam 2 wsporniki na 2 śruby. Na tych śrubach trzyma się cały ten elektroniczny moduł. Sam moduł jest bardzo prosty. Generalnie jest tam tylko kilka elementów. Układ scalony, 4 diody LED, jeden opornik, jedna zwykła dioda prostownicza i jeden kondensator. Ten układ scalony to najprawdopodobniej jest liniowy stabilizator napięcia, który pracuje w układzie źródła prądowego, w zasadzie stabilizatora prądu. Coś podobnego można osiągnąć na LM317 albo LM337 w wypadku napięć ujemnych. I nie jest to żaden wymyślny układ stworzony przez BMW, tylko jest to normalna aplikacja tego liniowego stabilizatora napięcia i nawet w nocie katalogowej LM317 możecie coś takiego znaleźć. Taki prosty układ stabilizacji prądu. Możecie chcieć na przykład wysterować kilka diod i to wykorzystać. Teraz sobie poglądacie, jak ja wylutowuję kabelki, które wrzuciłem tam tylko i wyłącznie po to, żeby naprawiony moduł testować, podłączając go na całą noc do prądu. Natomiast ja w tym czasie opowiem wam o usterce, która była bardzo prosta. Mianowicie, jeśli spodziewacie się, że był tam spalony układ scalony, uszkodzony opornik albo coś innego spalonego, no to nie. Usterka dała się naprawić praktycznie bezkosztowo. No dobra, bardzo małymi kosztami. Tak naprawdę usterka polegała na tym, że na płytce były zimne luty. Te płytki są lutowane w technologii bezołowiowej. Jakkolwiek jest to bardzo ekologiczne, tak niestety, ale jest bardziej podatne na działanie wilgoci. Luty łatwiej śniedzieją, luty łatwiej zamieniają się w luty zimne. No i skutkiem tego mamy coś,
co po prostu nie działa. No dobra, to ja sobie pozwolę płynnie przejść do tego fragmentu, w którym całość lutujemy i skręcamy, bo chcę Wam pokazać, w jaki sposób to posklejać, żeby sobie nie narobić problemów na przyszłość. Ponieważ zakładamy, że kiedyś w przyszłości jakaś awaria tego modułu może wystąpić jeszcze raz i najprawdopodobniej wtedy jeszcze raz będziemy musieli tą lampę w jakiś sposób otworzyć. Tak więc do tego momentu sprawa jest w miarę prosta. Lutujemy plus i minus zasilania, przykręcamy moduł elektroniczny do kawałka wyciętej obudowy 2 śrubkami, a następnie umieszczamy to wszystko w odpowiednim miejscu. I tutaj zaczynają się problemy. Po pierwsze, moduł razem z plastikiem, do którego jest przykręcony, wpada do środka i trzeba go jakoś wypozycjonować, a po drugie, musimy to skleić w taki sposób, by klej nie wlał się przez te szczeliny do środka, bo może wypełnić przestrzeń lampy w taki sposób, że nie dość, że w przyszłości nie będziemy w stanie wyciągnąć tego modułu ponownie, to jeszcze może się okazać, że wleje się w miejsce, w którym będzie widoczny na zewnątrz i rozwali to całą estetykę lampy. Jak widzicie, ja poradziłem sobie z tym bardzo prosto. Po prostu lutownicą transformatorową zgrzałem jeden punkt w taki sposób, że utworzył się tam mostek z tworzywa, z którego wykonana jest lampa. Lampa wykonana jest z tworzywa ABS, a przynajmniej jej tył, i to świetnie koresponduje z faktem, że do uszczelnienia tych porów, tych szczelin możemy użyć filamentu ABS do drukarki 3D. Wystarczy wziąć lutownicę, włożyć w te szczeliny kawałek filamentu, a następnie to zgrzać. Co nam zostało do zrobienia, to oszlifować całość z paprochów, które pozostały po zgrzewaniu, a następnie skleić niewielką ilością kleju epoksydowego. Robimy to w zasadzie tylko po to, aby mieć pewność, że całość jest szczelna, gdyż no niestety, ale w tym miejscu pojawia się woda. No i co? W zasadzie na ten moment to wszystko, co chciałem Wam pokazać, a efekt naprawy mogliście zobaczyć zaraz na samym początku filmu, kiedy demonstrowałem rozjaśnianie się i ściemnianie lampy. Do usłyszenia, do zobaczenia.